Nagrałam vlog i chciałam go wrzucić, ale stwierdziłam, że to generalnie jest bez sensu, jeżeli wrzucę po prostu po tylu latach milczenia wam filmik, nie tłumacząc wam totalnie nic. No bo jakby nie patrzeć, nie było mnie tu kilka lat, więc stwierdziłam, że najpierw wam wytłumaczę, co się działo, jak mnie tutaj nie było, a najpierw idziemy po kawę. Raz. Chciałam w ogóle na początku przeprosić was za to, że będę w okularach, ale uważam, że te okulary są już tak częścią po prostu mnie, że naprawdę mam po prostu nadzieję, że nie wiem, że będę po prostu, że pochowają mnie w tych okularach, więc nie będę ściągać, bo jest też za jasno. Dobra, co się działo z Shakespeare'em przez te ostatnie lata? Więc zacznijmy sobie od tych wszystkich pozytywnych rzeczy, czyli na pewno to, że skończyłam studia, o których wam tutaj mówiłam. Na końcu już w ogóle zaczęłam strasznie nienawidzić tych studiów, miałam po prostu już bardzo ochotę po prostu to skończyć. Rzucałam te studia przeciętnie codziennie, po czym wracałam, bo sobie mówiłam, że dobra, ten dyplom może jakieś mi się przyda. Spoiler alert, nie przydał się, ale to już skończyłam, jakby zakończyłam. Stwierdziłam, że no kariera, nie wiem, akademicka nie jest dla mnie. Z pozytywnych rzeczy to dalej mieszkam w Maladze, dalej jestem przeszczęśliwą osobą mieszkając tutaj i uważam, że nie ma na świecie lepszego miejsca dla mnie jak Malaga. No czuję, że przez to mi jakby hiszpański się o wiele poprawił. I to był chyba jedyny plus tych moich studiów, tego studiowania tutaj. Założyłam też firmę, czyli już oficjalnie jestem fotografką i po prostu jakby no teraz cała moja, w ogóle jest tak tu dużo gołębi, ja się trochę boję gołębi. Bo ostatnio zarobiłam od nich, ale dobra, to na inny wideofilmik. No i w sensie już wiem, że oficjalnie jestem tutaj fotografką już od kilku lat i teraz jakoś w ogóle, to nie wiem, ta fotografia poszła tak bardzo, wiecie, do góry, że już mogę sobie trochę wybierać klientów, odmawiać, mam bardzo dużo roboty, mam bardzo dużo sesji i jakby bardzo wielką frajdę dalej mi sprawia ta fotografia. Więc to jest jakby super i to są takie rzeczy właśnie super, które się stały w ostatnim czasie. No ale poza tym, no to uważam, że do teraz mam 27 lat i myślę, że moje 25 i 26 lat to były najgorsze lata mojego życia. Ja mówię, dobra, pewnie zapytacie się, Roxana, co się stało, Shakespeare, o co chodzi, więc jakby teraz przyszłam wam to powiedzieć. Generalnie, w sensie takie dwie rzeczy się złożyły bardzo jakby w złym czasie. W sensie zaczęłam mieć trochę problemy zdrowotne i wkopałam się w bardzo toksyczny związek i to wszystko się po prostu, wiecie, jakby złączyło tak samo w czasie. No i wiecie, w sensie tak jak ja pokazywałam na Shakespeare'ze, no to ja już jakby przez tyle lat uważałam, że nie ma czegoś takiego w życiu jak, nie wiem, odnalezienie siebie i tak dalej, tylko zawsze wam mówiłam, że chodzi o to, żeby jakby po prostu stworzyć siebie od nowa, zobaczyć jakie rzeczy się lubi, po prostu jakby dać życiu jakby taki sens, jaki my chcemy, no bo życie jest totalnie bez sensu i to my musimy mu nadać sens. No i ja po prostu tak 3 lata temu czułam, że już jestem w sensie jakby tak totalnie właśnie stworzyłam po prostu siebie w 100%. I wiecie, właśnie kocham moją pracę, jakby kocham miejsce, w którym mieszkam, bo po prostu jakby wszystko no super w moim życiu. Były jakieś mniejsze problemy, no ale jakby, nie wiem, uwielbiałam fakt, że codziennie mogę iść sobie na plażę. Wkręciłam się też w siłownię, czyli znalazłam też jakby sporty, które mi pasują, które lubię. No i też miałam takie jakby cały czas podejście, że jak coś niefajnego się dzieje, no to jakby ja zawsze mam ten takie jakby bezpieczeństwo, nie wiem jakby to powiedzieć, taką poduszkę bezpieczeństwa, którą dla mnie było to, że po prostu ja mogę, wiecie, w 5 minut się spakować, polecieć gdzieś na drugi koniec świata, a tam się, nie wiem, pogubić, spotkać nowych ludzi, zdystansować się do tego problemu tu i później tutaj wrócić i jakby, że jest wszystko super i tak dalej. I jakby bardzo też dbam o to, żeby zawsze mieć jakieś oszczędności na koncie, żeby właśnie sobie pozwolić na taką ucieczkę, bo wiedziałam, że jakby mój organizm po tylu latach podróżowania, no bo podróżuję odkąd jestem dzieckiem, jakby tak się nauczyłam, że dobra, że to jest jakiś mój jakby, jak to powiedzieć, sposób radzenia sobie z problemami, prawda? No i te 2 lata po prostu wszystko buchło. Wszystkie z tych rzeczy, które wam teraz powiedziałam, jakby nie mogłam robić. No i jakby wiecie, no zaczęłam strasznie nienawidzić to życie, nie? No bo
zacznijmy sobie w ogóle od to, że wkopałam się właśnie bardzo toksyczny związek. Teraz myślę, że nawet tą osobę, w sensie jeżeli bym poznała, no to po prostu w sensie w sensie żebym zauważyła te pierwsze czerwone flagi i po prostu odpuściła i tyle, no ale wtedy, no wiecie, człowiek zakochany, człowiek głupi i tak dalej. No i to była osoba, która bardzo mnie pchała na dno. No i oprócz tego właśnie to się jeszcze jakby związało z moimi problemami zdrowotnymi. Zaczęłam mieć straszne problemy z brzuchem. Po prostu brzuch, który bolał mnie cały czas i po prostu każde wyjście do toalety wiązało się z okropnym, ale okropnym bólem. No jak wychodziłam z tej toalety, to po prostu, nie wiem, byłam cała spocona, wyglądałam tak jak po prostu, nie wiem, po jakichś 4 godzinach na siłowni na dworze w 40 stopniach, kurczę. No i jakby wiecie, no na początku to było na zasadzie, że stwierdziłam, nie wiem, no pewnie się, nie wiem, czymś zatrułam, bo też dopiero wróciłam właśnie z podróży po Kolumbii, po Kostaryce i po Miami. No i chodziłam do lekarzy, no i wiecie, wszyscy lekarze mi mówili rzeczy w stylu, że na pewno są jakieś pasożyty, dawali mi leki w ogóle na te pasożyty, nie sprawdzając, czy w ogóle są te pasożyty i tak dalej. No i koniec końców jakby to się bardzo pogarszało. No i ja doszłam do tego momentu, w którym zaczęłam bać się wychodzić z domu z racji tego, że wiedziałam, że po prostu, nie wiem, dostanę takie po prostu kolki z kurczu, czy będę musiała po prostu iść do toalety teraz mega szybko. No i jakby to spowodowało u mnie potworne ataki paniki. No i jakby ja, Roxana Lewandowska, która, nie wiem, po prostu mając 18-19 lat leciałam, wiecie, sama na Haiti w ogóle, żeby tylko po prostu zobaczyć, czy tam serio jest tak źle i nagrać jakieś materiały, napisać o tym reportaż, bo nikt jeszcze w Polsce nie napisał. I niczego się nie bałam. Nagle boję się wyjść do supermarketu. I po prostu to wyjście do supermarketu, które wiecie, trwa 10 minut, planuję po prostu cały dzień i cały dzień się zastanawiam, czy się dobrze czuję, czy jest wszystko okej i tak dalej. I dopiero potem mogę wyjść do tego supermarketu. Więc bardzo źle to wpłynęło na jakby na jakość mojego życia. Zaczęłam się bać wszystkiego. Mój związek oczywiście tego jakby nie pomagał w tym wszystkim, tak? No bo wyobraźcie sobie, że jesteście po prostu najbardziej negatywną osobą na świecie, jednocześnie cały czas się źle czujecie. No i potem w ogóle wyszłam w taką mega jakby pętlę na zasadzie, że wiecie, idę do lekarzy i oni wszyscy mówią, że to jest przez stres, nie? No i dobra, w sensie jakby miałam takie w myślach, no, że mam teraz dużo stresu, no bo wszystko mnie stresuje, tak? Stresuje mnie wyjście na zdjęcia, zaczęłam się też bać, czy w ogóle nie będę musiała zmienić jakoś swojej pracy, no bo na przykład, nie wiem, jak miałam zdjęcia o 19 wieczorem, to już cały dzień nic nie jadłam, bo wiedziałam, że jak zjem, to będę się źle czuła. Schudłam w ogóle ponad 30 kg wtedy. No, wyglądałam tak mega niezdrowo i to też jakby był kolejny problem, bo wiecie, bo jednocześnie osoby, które mnie znają, jakby się mnie pytały, czy wszystko okej i tak dalej, bo widziały, jak chudnę w oczach, a z drugiej strony pierwszy raz jakby byłam w tym momencie, znaczy w takiej sytuacji, że wiecie, ja wychodziłam właśnie gdzieś na ulicę do supermarketu i ludzie po prostu mnie pytali, jakie ja ćwiczenia robię, bo mam idealną sylwetkę. A ludzie, ja miałam kurde niedowagę, ja wyglądałam bardzo, bardzo źle, a teraz jest znowu moda na te po prostu wszystkie wychudzone modelki i tak dalej. Więc jakby no to spowodowało u mnie po prostu, no wiecie, no w normalnej takiej sytuacji, jakby mi tak wszystko po prostu no to po prostu mi się spakowała i gdzieś poleciała, nie? No ale gdzie ja polecę? Jak ja nie jestem w stanie wytrzymać 10 minut, kurde, przed jakby bez toalety. No i jakby, no koniec końców jakby udało mi się rozstać z tym moim byłym. Brzuch się trochę uspokoił, więc już miałam takie myślenie, że serio, to może był serio stres jakby spowodowany tym i w ogóle. No i później jakby się zaczęłam, nie wiem, otaczać, wiecie, super ludźmi i w ogóle zapisałam się na salsę i to się okazało po prostu być super rzeczą. Ja po prostu dziękuję mojej przyjaciółce Ani za to, że ona mnie tak trochę, wiecie, w sensie motywowała, żeby do tej salsy, no bo ja wtedy się bardzo bałam i w ogóle wyjść do ludzi gdziekolwiek, a po prostu przez to poznałam mega super ludzi, mega jakby wróciła mi taka pasja do czegoś, której właśnie nie miałam i to mi mega pomogło w tej mojej depresji i tych atakach paniki. No i kurczę, no i wiecie, wszystko było super, ale na pewnym momencie jakby wrócił do mnie znowu ten brzuch, słuchajcie. Kurczę no i jakby w tym teraz już wkurzyłam na zasadzie, że dobra, że co to kurde jest, to już nie może być stres, jakby już nie jestem w tym negatywnym związku, czy to po prostu jakby to mój to mój kurczę jakby brzuch, czy on dalej pamięta jakby czy o co chodzi. No i jakby teraz w tym roku sobie zrobiłam znowu rundkę po wszystkich lekarzach, już znalazłam fajniejszych lekarzy. I słuchajcie, się okazało, że to nie był stres to wszystko.
to było serio po prostu anatomiczna wada, więc myślę, że miałam operację. Jakby usunęli mi to dziadostwo i jakby wiecie, w sensie już potem teraz czuję, że już totalnie wracam do siebie, że jest wszystko po prostu super i tak dalej. Cieszę się, że się okazało, że to nie był wszystko stres. Z racji tego, że wiecie, że po prostu na terapii, nie wiem, robiłam jakieś zajęcia relaksacyjne, tu próbowałam po prostu wszystkiego, żeby się pozbyć tego stresu z ciała, no ale jakby mimo wszystko cały czas mi w mózgu coś mówiło, że to nie może być, kurczę, stres. Więc dobra, jakby już zdrowie mamy odhaczone, tak? Już teraz może być tylko lepiej, wiadomo, że jakby są momenty, w których się czuję gorzej, no bo to były 2 lata po prostu, gdzie mój brzuch wariował i czułam się bardzo źle i w ogóle. No ale czuję, że już dobra jest, fajnie, że już pomalutku wracamy, co nie? Nie mam pojęcia, czy ten kadr jest ładniejszy, czy nie. Kurczę, mam wrażenie, że się totalnie nie znam na nagrywaniu. Ale dobra. No i teraz wchodzi jakby Szekspir, czyli dlaczego ja w ogóle wróciłam do tego Szekspira. Bo teraz jest właśnie u mnie bardzo spoko. I szczerze wam powiem, że Szekspir podczas tego, jak ja się źle czułam, zaczął mnie wkurzać. Bardzo wkurzyły mnie te moje filmiki tutaj, bo po prostu, no ja miałam taki moment w moim życiu, że nagrywam praktycznie wszystko. No i wiecie, właśnie tak jak wam mówiłam, jakby teraz jest problem, żeby wyjść do supermarketu, strasznie się tego boję, a z drugiej strony oglądam, jak nie wiem, 5 lat temu właśnie jeździłam sama po Haiti, nie? I po prostu jakby te filmiki, jakie miałam tu z tego mojego, powiedzmy, poprzedniego życia, powodowały, że czułam się na początku bardzo, ale to bardzo źle. A później w sumie, jakby jak już, nie wiem, moje leki, które brałam, jakby zaczęły działać i terapia i w ogóle, to ja sobie stwierdziłam, kurczę, jeszcze wrócimy do tego. My jeszcze wrócimy do tego i będziemy nagrywać takie filmiki, będzie się bardzo dużo w moim życiu znowu działo i że jeszcze będzie pięknie. I to mnie zaczęło motywować. I później, słuchajcie, zapisałam się na kurs w ogóle social media i tam oczywiście było mówione, że trzeba robić rolki i tak dalej w ogóle, no bo jakby w moim biznesie ja większość klientów znajduję przez Instagrama. No i ja, wiecie, zaczęłam robić te rolki w ogóle i wtedy stwierdziłam, Boże, jak mnie wkurza format rolek. Że jednak, kurczę, YouTube to był fajniejszy, ja też sama konsumuję, oglądam bardzo dużo vlogerów i tak dalej, bo ja lubię po prostu sobie pożyć życiem kogoś innego. Wiadomo, to jest wyreżyserowane i tak dalej, ale na przykład ja się czuję lepiej oglądając 30-minutowy filmik właśnie, nie wiem, mojego ulubionego vlogera, na przykład, nie wiem, z Nowego Jorku, z Japonii, jakby z krajów, w których ja nie jestem, niż takie po prostu 20 sekund rolki na zasadzie, że wiecie, że tu byłam w supermarkecie, pum, ile są te cięcia, jakby nie, ja chcę właśnie długie formy. I w sumie stwierdziłam, że skoro teraz jest dobrze i skoro dużo rzeczy się dzieje i czuję też, że na przykład, nie wiem, ja za 10 lat, nie wiem, nie będę robić tak jak teraz, nie wiem, na przykład 3 sesji dziennie, no bo już jakby fizycznie moja kondycja nie da rady, to ja sobie stwierdziłam, że ja sobie wrócę do tego YouTube'a i po prostu zacznę nagrywać długie filmiki, głównie sama dla siebie. Żeby mieć taki pamiętnik, żeby po prostu za kilka lat mogła sobie wrócić, mogłabym sobie powiedzieć, patrzcie, jakby za 3 lata, kurczę, znaczy 3 lata temu, to ja leciałam z jednej sesji na drugą i w ogóle, a teraz już mam, nie wiem, tylko jedną sesję tygodniową i, nie wiem, wyłączność na Antonio Banderasa. Więc też jakby to mnie dobiło, że w sumie jakby wcześniej to nagrywanie było dla mnie takie proste, a teraz jest dla mnie takie ciężkie. Ja spędziłam dzisiaj, słuchajcie, 20 minut, żeby połączyć ten mikrofon z tym. No i oczywiście teraz jest, jakby nie patrzeć, łatwiej nagrywać, nie? No bo już nie muszę wlec tej dużej kamery, mogę sobie wziąć telefon, nie wiem, nie widzicie w 4K, a ta duża kamera to miała tylko HD. Ale stwierdziłam, że jakby, że właśnie chcę się zmusić do takiego nagrywania, żeby po prostu wrócić do tego poziomu, co ja miałam wtedy, nie? Że wtedy mogłam jakby ze wszystkiego nakręcić historię, że mam w sumie tak ładnie, w sensie jakby ładnie, nie wiem, swoje życie nagrane, nie? No bo na przykład, nie wiem, teraz jakbyście się mnie zapytali, co ja robiłam, nie wiem, 3 lata temu, no to muszę trochę pomyśleć i ciężko mi będzie tam wejść, a na przykład w sensie, jak się mnie zapytacie, co robiłam, nie wiem, 7 lat temu, to jest mi łatwiej to odpowiedzieć, bo nawet, nie wiem, mam filmik na Szekspirze, w którym opowiadam o tym, co zrobiłam mając 18 lat, co zrobiłam mając 19 lat. Więc to jest łatwiej. Więc jakby ja teraz postanawiam, że przez następne 2 miesiące raz w tygodniu na Szekspirze będzie się pojawiał filmik. Wracam do Szekspira, to jest Szekspir, to nie jest Roxy Lewandowska, to jest Szekspir, więc tak. Więc cieszę się, że w końcu udało mi się ten filmik nagrać.
bo totalnie nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Teraz czuję, że będzie lepiej w ogóle. Jeszcze nawet mogę wam pokazać, że właśnie żebyśmy wszystko to, co ja powiedziałam, że zrobimy, że jakby się udało. I co tu jeszcze mamy napisane generalnie? Że w ogóle tu mam napisane, że poznałam fajnego gościa, który jest miłością mojego życia, ale to w ogóle opowiem później. Więc nie, ale po prostu kto by się spodziewał, nie? Po prostu czucia się najgorzej na świecie, do czucia się najfajniej na świecie, do toksycznej relacji, do super relacji, do teraz dużo się strasznie dzieje i tak dalej. Nie? No kto by się spodziewał? No ja na pewno 2 lata temu bym nie spodziewała się, że będzie fajnie. No. Więc to już kończąc, tak. No i w ogóle sobie postanowiłam z racji tego, że ja nie mam nic do nagrywania oprócz mikrofonu. Nie mam żadnego statywu do nagrywania, nic oprócz takiego tu, co wam zaraz pokażę. I który jest beznadziejny. Obiecałam sobie, że przez następne 2 miesiące nic nie kupię do nagrywania. Nic. Nic totalnie do nagrywania. Jak byli lipiec i sierpień, to będzie takie miesiące próby. I jeżeli ja po tych 2 miesiącach będę nagrywać, to wtedy pomyślę o kupieniu jakiejś właśnie małej kamerki, takie co wiecie, co mnie śledzi w ogóle. A na razie to nie, na razie muszę pracować na tym, co mam. I to mnie też motywuje, żeby właśnie nagrywać, żeby sobie później ułatwić trochę pracę. W ogóle mam straszne paznokcie, ale jest filmik, to jest ważne, nie? No i tyle. I co? I widzimy się niebawem. Cieszę się, że są to osoby, które czekały. Cieszę się bardzo, ale to bardzo mocno. I buziaki dla wszystkich. Cześć i czołem kluski z rosołem. I mam nadzieję, że macie piękny dzień i że cieszycie się z tego życia, bo wiecie, bo innego życia nie będzie. Cheers.